Witam Was, kochani. Witam Was z irlandzkiej wioski. Tam gdzieś daleko pola. I jest pięknie. Spacerek sobotni. Chciałam się z Wami podzielić taką refleksją dotyczącą oceniania, dotyczącą naszego rozwoju, naszego życia. Ostatnio właśnie wchodzę bardzo często w różne procesy i odkrywam siebie. I nie jest to przyjemne. Kiedy człowiek poznaje siebie jeszcze bardziej, odkrywa, ale zaczyna rozumieć, zaczyna siebie lepiej rozumieć, dlaczego się zachowywał w takiej sytuacji tak, a nie inaczej. Bardzo mocno we mnie ostatnio pojawia się właśnie temat wewnętrznego dziecka. Być może też zainspirowana książką, którą czytam, Być tak naprawdę, Marianki. I jak bardzo mocno zrozumiałam, że ten mój taki program grzecznej dziewczynki, grzeczna dziewczynka, która zawsze ma być miła, która nikomu nie odmawia, która na wszystko się zgadza, tylko po to, aby być miłą i lubianą. A to nie o to chodzi w życiu. Ja zrozumiałam, że przez ten taki program grzecznej dziewczynki, a co ludzie powiedzą, a co inni pomyślą, a nie wypada, a tak nie wolno, a tak trzeba. Te programy, zasady, nakładki, etykiety sprawiły, że ja w pewnym momencie totalnie się zatraciłam. Totalnie się zatraciłam. Gdzieś siebie zgubiłam. Dlatego tak ważne jest, aby słuchać siebie. Ale tu, nie tu. A to jest taka bardzo śliska granica. Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę. Co mówi umysł, a co mówi serce. Ja wolę zawsze jednak słuchać serca. Ale też czasami się tak zastanawiam, czy to na pewno wychodzi stąd, a nie stąd? I czasami być może za długo rozkminiam, skąd to tak naprawdę pochodzi. Ale tak, pragnę być absolutnie sobą. I myślę, że jestem na bardzo dobrej drodze, bo odkrywam siebie. Uczę się siebie kochać, akceptować taką, jaką jestem. A bo każdy ocenia w jakiś sposób. Ja już kiedyś poruszałam ten temat tej oceny, bo to nie jest fajny temat. Ja kiedyś pamiętam, to było 4 lata temu. Pierwszy raz spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś mnie ocenił. Powiedziano mi to nawet prosto w twarz. I ja byłam w szoku. Ja byłam właśnie w takim szoku, jeszcze tak grzeczna dziewczynka i nie byłam w stanie powiedzieć tego, co naprawdę czuję, bo mówię, ja chyba żyję, to jest chyba jakiś sen, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie, bo to nie była prawda, tak? Ktoś mi zarzucał coś, co nie było absolutnie prawdą. I ja właśnie mówię, wow, totalnie tego nie rozumiałam. Dlatego ja zaczęłam wtedy się uczyć później, tak? Doszukiwać się, co to jest, o co chodzi, czy to naprawdę coś ze mną jest, czy ten człowiek ma jakiś program. I teraz ostatnio weszłam w coś takiego, że kiedy pojawia się u mnie ocena drugiego człowieka, zatrzymuję się i zadaję pytanie, Ania,
A dlaczego tak czujesz? A dlaczego tak mówisz? A dlaczego tak czujesz do tego człowieka? Co chce ci to pokazać? Mm. I myślę, że tak jest najlepiej. Oczywiście nie z taką delikatnością do siebie, nie z krytyką, nie z takim negatywizmem, ale z taką miłością posłuchać siebie. Dlaczego tak czujesz? Dlaczego tak mówisz na temat tego drugiego człowieka? Bo ja się spotkałam bardzo wiele i wiem, że jestem w jakiś sposób triggerem dla innych ludzi. Trochę smutno, bo dlaczego tak myślicie? Ale mam nadzieję, że kiedyś wypełni was światło i miłość i będziecie widzieli ten świat troszeczkę innymi oczami. A tych, którzy mnie oceniają w takim krzywym zwierciadle, wysyłam dużo miłości i światła. I życzę wam naprawdę wszystkiego najlepszego. I przede wszystkim dużo miłości. I tak podążam swoją tą ścieżką życia, odkrywając siebie za każdym razem, trochę w innym świetle, ale ze zrozumieniem i z miłością i z taką samą akceptacją. Myślę, że gdyby tak byśmy właśnie, jestem pewna, że gdyby każdy z nas był taki głęboko połączony ze sobą i miał do siebie taką miłość i akceptację i zrozumienie, świat byłby naprawdę inny i piękniejszy i ludzie byliby szczęśliwsi. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Bądźcie dla siebie delikatni i z miłością podchodźcie do wszystkiego, co się zadziewa. Z miłością, bo ja wierzę, że miłość naprawdę może uzdrowić nasz świat. I nie oceniajmy innych. I uważajmy, jakie słowa używamy. Bo każde słowo to też zawiera jakąś wartość energetyczną. Więc jeśli to jest jakieś złe słowo na drugą osobę, to ta energia później was wypełnia. Bądźmy dla siebie mili, życzliwi. Patrzmy na siebie ze zrozumieniem, a nie z krytyką. W ten sposób możemy uleczyć ten świat. Ściskam was bardzo mocno, z miłością, Ania. I popatrzcie jeszcze, właśnie nie wiem, tam jakiś jastrząb, fruwa, ciężko powiedzieć, dlatego się tak na chwilę zapatrzyłam w niebo. Ściskam, pozdrawiam i popatrzcie, jak tu jest pięknie. Mam tutaj piękne jakieś kwiatków. Popatrzcie. Pa!